MG, brytyjsko-chińska marka, która niesamowicie mocno się sprzedaje w Polsce. Okazuje się, że cenowy hit, czyli MG HS, jest niesamowicie mocno popularny. W materiale, który dla Was realizowałem wcześniej, mówiłem, że jeszcze dorwiemy jedną wersję MG, jak tylko się pojawi w parku prasowym. No właśnie, mityczne 330 koni, które podaje MG. Zapraszam Was do testu najmocniejszej wersji MG, czyli właśnie plug-in hybrid. Zobaczymy, czy faktycznie tutaj drzemią te 330 koni za rozsądne 165 000 złotych. Zapraszam do testu MG HS-a w wersji plug-in hybrid. No dobrze, mój drogi widzu, ale zanim przejdziemy do materiału o MG HS-ie, czyli tym brytyjsko-chińskim samochodzie typu plug-in, to nie zapomnij dołączyć do subskrybentów kanału Motookiem, bo to dzięki Twojej subskrypcji my jesteśmy napędzani i możemy tworzyć jeszcze bardziej ciekawe materiały na tym kanale. Więc co, dzięki, że dołączyłeś do subskrybentów, a my przechodzimy sobie do tego niesamowitego plug-in hybrid MG. Jako że MG HS występował już na naszym kanale, to nie będę Wam w tym materiale opowiadał o wszystkich detalach, smaczkach stylistycznych oraz oczywiście o wnętrzu, czy nawet praktyczności, ze względu na to, że sam samochód nie różni się względem tego, co żeśmy dla Was wcześniej testowali, więc jeśli macie ochotę zobaczyć wszystkie możliwe tajniki, jakie właśnie są na pokładzie MG HS-a, zapraszam Was do filmu, który realizowałem pod koniec 2024 roku. Teraz aktualnie przyjechała do parku prasowa wersja, o której Wam wspominałem właśnie przy opowiadaniu poprzedniego, czyli właśnie hybryda typu plug-in. Najmocniejszy dostępny układ, jeśli chodzi o HS-a i powiedzmy najtańsze 330 koni w cenie 165 000 złotych. Ale zmian jest dosyć sporo i ta moc też niestety jest trochę mityczna. Co prawda delikatne różnice względem poprzedniego samochodu testowego są. W szczególności warto tutaj zwrócić uwagę na kolorystykę. Może nie różnią się tutaj żadne detale stylistyczne. Kolorystyka tego samochodu, który teraz dostaliśmy, jest na pewno warta pochwalenia. Dlaczego? Dlatego, że to jest flagowy kolor Diamond Red, jeśli chodzi właśnie o MG. Na szczęście nie wymaga jakiejkolwiek większej dopłaty względem standardowych kolorów. Diamond Red jest niesamowicie fajnym kolorem. Bardzo przyjemny kolor. Intensywna czerwień, która jest naprawdę głęboka. To jest flagowy kolor ze względu na to, że jest trójwarstwowy. Jest o wiele grubszy i widać faktycznie jeszcze lepsze wykończenie tego samego koloru względem wcześniejszych dostępnych także kolorów, które dla Was żeśmy prezentowali. Raczej nie oczekujcie tutaj żadnych dodatkowych dokładek, nie oczekujcie żadnych dodatkowych, powiedzmy, emblematów, napisów czy jakichkolwiek większych zmian. Tutaj tak naprawdę zmieniło się tylko serducho, ale szczerze powiedziawszy, dwie różnice w nadwoziu także są. Ale najważniejszą zmianą, jeśli chodzi o wersję hybrydową, jest ona zlokalizowana tutaj, a tak naprawdę jest związana z prześwitem oraz powiedzmy podłogą, ze względu na to, że hybryda typu plug-in dostała bardzo dużą baterię o pojemności 21,4 kWh, która nie została zlokalizowana tak jak w większości przypadków dosłownie doklejanych hybryd typu plug-in w bagażniku, tylko MG bardziej zastosowało tutaj taką technologię, jak stosuje się na przykład w samochodach elektrycznych, czyli bateria dosłownie jest zlokalizowane pomiędzy osiami, powiedzmy nawet bliżej przedniej osi niż tylnej. I to wywołało pewien element związany także z dodatkiem, który musiał zostać zastosowany. Podłoga została przeprojektowana oraz sam układ wydechowy idzie bliżej prawej strony. No i co jest z tym związane? Sama bateria niestety delikatnie wystaje od spodu. Co prawda nie zmienia zbytnio prześwitu, bo tutaj nadal mamy te marne 14,5, powiedzmy 15 cm prześwitu, jak na crossovera, to jest oczywiście zbytnio niewiele. Próg, który możecie sobie dokonfigurować w każdym możliwym HS-ie, oczywiście za dopłatą, tutaj jest w standardzie, po to, aby wyrównać cały prześwit, jeśli chodzi o ten samochód. Bez tych progów niestety bateria by trochę wystawała od spodu i byłoby to bardziej widoczne, a tak to MG, stosując taki oto próg, delikatnie obeszło wszystkie możliwości i po prostu jakby powiedzmy trochę zmniejszyło prześwit, ale dzięki temu bateria nie jest najniższym dosłownie możliwym punktem. Co prawda te progi są trochę irytujące, w szczególności przy wsiadaniu czy przy wysiadaniu. Kiedy wsiadacie, to nie wiecie, czy macie z niej skorzystać, czy nie, a wysiadając już w pewnym momencie zaczyna Was to mocno irytować ze względu na to, że wysiadanie za ich pomocą i stawianie pierwszego kroku dosłownie na nich wymaga dosyć nietypowej gimnastyki i dosyć nie jest to przyjemne. A co gorsza, niestety, kiedy chcecie podnieść ten samochód za pomocą lewarka, musicie się najpierw pozbyć progów, żeby dopiero podstawić lewarek pod fabryczne miejsca, które faktycznie jest przystosowane. Większa upierdliwość niż coś dobrego, ale niestety, kiedy wybieracie hybrydę typu plug-in, musicie być na to przygotowani, bo ten element jest po prostu standardem w najtańszej wersji wyposażenia oraz w tej najdroższej, bo po prostu musi być.
Ale trudno, ten próg jakkolwiek przeżyjemy. Czy są jeszcze jakiekolwiek zmiany stylistyczne bądź choćby funkcjonalne? Okazuje się, że nie. Oprócz tego, że przywędrował tutaj napis EHS w wersji PHEV, czyli macie to oznaczenie, że macie hybrydę typu plug-in, to ostatnim elementem różniącym się względem tradycyjnego HS-a jest dolna część zderzaka. Nie posiada on żadnych jakichkolwiek fejkowych wydechów, żadnych tutaj wylotów, atrap, czegokolwiek. Jest po prostu gładkim elementem razem z tak samo ciekawą fakturą imitującą dosłownie karbon. Nawet co ważne, bagażnik jakkolwiek się nie zmienił względem standardowej wersji. Na szczęście tutaj MG nie poszło w tą stronę i stwierdzili, że bateria jest pomiędzy osiami dosłownie w podłodze, więc na szczęście bagażnika nie ruszyli. Nadal jest tu 507 litrów pojemności bagażnika, bardzo przyjemna roletka i bardzo przyjemne wykończenie, ale chciałbym dla Was sprostować jedną rzecz, jeśli chodzi o test poprzedniego MG HS-a, a sprostować trzeba na pewno ten dywanik, który bardzo mocno chwaliłem, jeśli chodzi właśnie o poprzedniego MG HS-a, że to jest świetny dodatek, który przychodzi razem z tym samochodem. Okazuje się, że nie do końca przychodzi z tym samochodem, ze względu na to, że centrala MG sama sobie zamówiła takie oto dywaniki, podobno są takiej samej jakości i produkcji tej samej firmy, co produkuje dywany do Bentleya. I okazuje się, że występuje tylko i wyłącznie właśnie w samochodach prasowych. Normalni klienci w normalnych salonach, kiedy kupują właśnie MG, nie mają możliwości zamówienia czegoś takiego i niestety nie dostają tego razem z samochodem, więc tutaj moje szapoba, przepraszam Was moi drodzy, ale jest jedna rzecz, która się zmieniła względem poprzedniego. Pod podłogą niestety schowek jakkolwiek, który tam był, czyli tak bardzo duży schowek, który mogliście zobaczyć w poprzednim materiale, to był schowek, który był przeznaczony na koło dojazdowe. Tutaj niestety, jeśli chodzi o wersję plug-in hybrid, niestety tej przestrzeni zbytnio za dużo tam nie ma, a tak naprawdę jest tylko i wyłącznie schowek na kable, który jest niewielkiej pojemności. No dobra, czas zajrzeć w takim razie pod maskę. Co tutaj się dzieje? Maskę na siłownikach oraz co ważne, to co Wam wspominałem w poprzednim materiale, zobaczcie także na wykończenie pod maską. To są wszystko miękkie, przyjemne materiały, że plug-in hybrid oprócz tego, że jeździ więcej na prądzie i jest także cichszy z samej konstrukcji układu hybrydowego, jest podobno jeszcze lepiej wygłuszony. Co tutaj się dzieje pod maską i dlaczego mówię tutaj o mitycznych 330 koniach? A pod maską drzemie ten sam silnik, który możecie znaleźć ze standardowego HS-a, tylko troszeczkę obcięty z mocy. Tutaj 1.5, 4 cylindry o mocy 143 koni, plus dodatkowo oczywiście turbo doładowany układ po to, żeby z niego wyciągnąć jeszcze większą moc. Chociaż moc jest bardziej taka, powiedzmy, lekko wolno ssąca niż turbo doładowana. Jeśli chodzi o ten silnik, niestety nie mamy aż tyle mocy jak w przypadku HS-a zwykłego, po prostu ma być tutaj bardziej oszczędnie, dlatego ma tylko i wyłącznie właśnie 143 konie i okolice 230 Nm momentu obrotowego. Tutaj pierwsze skrzypce oczywiście ma grać układ hybrydowy, a tak naprawdę układ elektryczny, który jest zlokalizowany tutaj po prawej stronie. Sporo, ze względu na to, że silnik elektryczny ma moc 183 koni i ponad 325 Nm momentu obrotowego, co faktycznie w momencie, kiedy te krzywe dosłownie się pokrywają, daje Wam 272 konie i ponad 350 Nm momentu obrotowego i sprint do pierwszej setki w okolicach 6,9 sekundy, który dla Was też żeśmy sprawdzili, ale jest jeden mały z nim problem. Już wiecie, jak to wygląda, że kiedy ten prąd się niestety skończy, to niestety tracimy dosłownie, powiedzmy, ten układ hybrydowy jakkolwiek, bo niby ten samochód powinien się stawać synergiczną hybrydą w momencie, kiedy dosłownie traci prąd, on się staje, tylko taką bardzo mocno obciętą niestety z mocy. To spalanie nadal pozostaje na sensownych wartościach, ale nie do końca jakby mamy tutaj te pełne 270 parę koni, które tutaj jest dostępne, bo łącznie faktycznie powinno tutaj być 270 koni i
350 Nm momentu obrotowego, a widać tutaj czasem potrafi tego niestety nie być. 97 km wskazuje komputer MG HS-a w wersji plug-in hybrid. Zobaczymy faktycznie, ile jesteśmy w stanie pokonać na tej bateryjce. Ja komputer pokładowy już zresetowałem, czas pojeździć po Warszawie oraz trochę po okolicach. 15 km zrobione, a tutaj już tylko 61. Moi drodzy, 7 km pozostało w akumulatorze trakcyjnym, przejechane 62,5 km, więc jest całkiem nieźle, chociaż do wyniku deklarowanego z początku, czyli po naładowaniu akumulatora do 100%, no niestety jeszcze trochę brakuje. 0 km w baterii, ale jeszcze na trybie elektrycznym jedziemy. Co prawda zrobione powiedzmy 69 lub 70 km, więc do deklaracji producenta po naładowaniu samochodu brakuje dosyć sporo. Ale jeździliśmy po mieście, jeździliśmy trochę obwodnicą i jeździliśmy także szybką trasą, jeśli chodzi o autostradę. Spalanie jest naprawdę rozsądne, bo jeżdżąc po mieście spokojnie zrobicie wyniki od 4, nawet po 6 litrów średniego spalania, w zależności czy jeszcze jakkolwiek macie chociaż trochę prądu w baterii, czy jeździcie typowo na pusto. W momencie, kiedy jedziecie na pusto po autostradzie, czyli najgorsze możliwe warunki dla hybrydy typu plug-in, okazuje się, że HS nadal pozostaje jakkolwiek powiedzmy oszczędny. Spalanie z trasy 140 km na godzinę na aktywnym tempomacie. Okazuje się, że kiedy rozładuje Wam się bateria, spalanie jest wręcz prawie powiedzmy zbliżone do tego, co jest w standardowym, normalnym HS-ie, nie w wersji hybrydowej. Więc 7-9 litra na 100 km. Co warto na pewno pochwalić, to jest to, że dosyć sporo komponentów tutaj widać takich typowo europejskich, jak na przykład chłodnica Mahle, dodatkowo mamy cewki Boscha oraz jeszcze parę innych widać tutaj komponentów, które są charakterystyczne dla europejskich marek, więc raczej nie bałbym się tego silnika, że jest dosłownie cała ta konstrukcja produkcji SAIC Motors, czyli Chińczyków, bo szczerze powiedziawszy wygląda to lepiej niż w przypadku konkurencji. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, jest naprawdę precyzyjny i naprawdę jest bardzo przyjemny w swoim działaniu. Dwustopniowa skrzynia hydrokinetyczna, która tutaj jest, naprawdę świetnie łączy moment obrotowy silnika elektrycznego oraz silnika spalinowego i nie odczujecie jakkolwiek jej pracy w trakcie jazdy, ale o tym sobie oczywiście porozmawiamy już we wrażeniach z jazdy, bo to tyle, jeśli chodzi o układ hybrydowy HS plug-in hybrid. Co ważne, HS nie został bardzo idiotycznie zhybrydyzowany ze względu na to, że po prostu posiada nadal standardowej wielkości bak. Nadal mamy tutaj 55 litrów, o czym mówi producent, więc na szczęście, kiedy rozładuje Wam się jakkolwiek akumulator trakcyjny, nadal pozostaje Wam ten sensowny HS z 55-litrowym zbiornikiem, który spokojnie zrobi ze 600 km na jednym tankowaniu. Na szczęście po prostu hybrydyzacja przeszła tutaj dosyć szczęśliwie dobrze, bo po prostu nie został zmniejszony bak na tradycyjne paliwo. Ale żeby hybryda typu plug-in miała w większości sens, trzeba ją także ładować. I do tego służy także ten drugi wlew, tak naprawdę wlew prądu. I tutaj pod tą klapką jest zlokalizowany port AC. AC tak zwany Type 2. I tutaj możecie go naładować normalnie, tak jak zwykły Kowalski w większości będzie to robił we własnym garażu. Z 230 V naładowanie tej dosyć sporej baterii będzie Wam zajmowało najczęściej okolice 6 godzin. Ze względu na to, że pokładowo mamy tutaj dostarczoną także ładowarkę 230 V 16 A, więc jeśli posiadacie takie gniazdko właśnie 230V we własnym garażu, spokojnie w ciągu jednej nocy naładujecie ten samochód tak, żeby mieć naładowanego go prawie do 100%. Gorszym elementem jest to, że niestety ta hybryda typu plug-in nie posiada żadnego złącza powiedzmy typu DC. Coraz więcej hybryd już się mocno rozwija i bardzo często idą producenci w stronę hybrydyzacji na poziomie właśnie samochodów elektrycznych, czyli mamy możliwość szybszego ładowania na przykład z ładowarek 50 kW za pomocą złącza CCS. Tutaj niestety tego zbytnio nie ma, więc nie naładujecie tego prądem stałym, zostaje Wam tylko właśnie prąd AC, czyli jeśli jedziecie na przykład do galerii handlowej lub czy ewentualnie u Was w garażu wallboxa podpiętego dosłownie do siły, to MG-HS będzie ładował się maksymalną mocą 7 kW, co pozwoli oczywiście skrócić czas ładowania o połowę, ale to nadal jest tylko i wyłącznie 7 kW, a standardem dzisiejszych czasów jest bardziej 11, a nawet i czasem 22 kW, po to, żeby częściej korzystać z tej hybrydy typu plug-in i po prostu tego silnika elektrycznego. Ale jest jeszcze jedna mała zmiana, jeśli chodzi o nasz egzemplarz. W końcu mogę Wam pokazać moje ulubione wnętrze, jeśli chodzi o MG HS-a, czyli właśnie jasno-beżową skórę. Zapraszam do środka.
A kolejnym elementem, który się zmienił w tym samochodzie, to jest też wnętrze. Wnętrze, które teraz dostaliśmy, uważam, że jest naprawdę czymś fenomenalnym. Ale to, co tutaj MG stworzyło w tym samochodzie prasowym, szczerze powiedziawszy, przerosło moje najwcześniejsze oczekiwania. Jakość, wygląd oraz także jasność i przyjemność tej, powiedzmy, jasno-kremowej skóry, który tutaj jest, to jest wręcz fenomenalna. Po pierwsze, same fotele, tak jak wam przypomnę, teraz to jest bardzo wygodna konstrukcja, ale jakość i przyjemność materiałów zastosowanych w tym wnętrzu to jest wręcz jakiś inny poziom. Za takie pieniądze naprawdę ciężko dostać tak dobrze wykończone tego jasnego wnętrza. Moi drodzy, jak macie wybierać sobie taki samochód, naprawdę kupcie go z takim jasnym wnętrzem, bo zrobi piorunujące wrażenie na wszystkich możliwych osobach, które tutaj wsiadają. I co najważniejsze, w tym samochodzie niesamowicie ładnie pachnie i to nie są jakiekolwiek słowa sponsorowane. Tutaj, w tym samochodzie, który odebrałem, a ma raptem 1000 km przebiegu, po prostu bardzo przyjemnie pachnie naturalną, przyjemną skórą, która tutaj faktycznie jest. To wszystko robi piorunujące wrażenie oraz sama ta deska rozdzielcza połączona z tymi właśnie dekorami, które są w tym jasnym kolorze oraz tymi nitkami w tym beżowym kolorze i ta piękna, przyjemna, naprawdę dobrze wyprofilowana kierownica robi fenomenalne wrażenie. Nie myślałem, że tak będzie mi się podobać MG HS, a w końcu przecież już nim jeździłem, a tutaj wchodząc do plugina jeszcze bardziej po prostu podbiłem swój zachwyt, jeśli chodzi o ten samochód. Za taką kwotę naprawdę warto pomyśleć o jasnym wnętrzu. I ja doskonale wiem o tym, że najprawdopodobniej się teraz będę powtarzał, ale jestem naprawdę mocno zdumiony tym, jakiej jakości są tutaj materiały i tym, że w takiej cenie można dostać tak przyjemnie pachnący oraz tak przyjemny w dotyku samochód, który jeżdżąc sprawia wam przyjemność, bo czasem jest tak, że niektóre samochody, patrząc jak wyglądają w środku, niestety nie dają wam tej radości, a pamiętajcie o tym, że spędzacie w samochodzie praktycznie 90% czasu wewnątrz, a nie na zewnątrz, a ten samochód w takiej kolorystyce oraz z takimi materiałami, jakie są tutaj zastosowane, może was bardzo mocno dopieścić. Czarna podsufitka, w którym nie jednym samochodzie musicie mocno dopłacić, żeby była taka czarna podsufitka, a nie mówię już o takim beżowym wnętrzu, które po prostu najczęściej nie jest dostępne w ogóle w takich samochodach. Nie dość, że miękka, przyjemna skóra, to także obity jest cały tunel środkowy, bardzo przyjemnie podłokietnik i co najważniejsze, cała deska rozdzielcza całej szerokości jest pokryta właśnie tą miękką, przyjemną skórą, a fotele to już jest po prostu inny wymiar przyjemności. Do tego połączone to z tymi ekranami, o których wam opowiadałem w poprzednim materiale, to robi naprawdę bardzo, bardzo przyjemne wrażenie dla waszych oczu i jak wejdziecie do salonu, to naprawdę wierzcie mi, że zakochacie się w tym wnętrzu najbardziej. A tył oczywiście bez żadnych nietypowych niespodzianek. Nie ma żadnej podniesionej tylnej kanapy, nie ma żadnych innych uniedogodnień względem tego, że kupujecie hybrydę typu plug-in. Ja nadal mogę wsadzić zimowe buty pod fotel z przodu, nadal mam ogromną przestrzeń pomiędzy moimi kolanami a fotelem z przodu i co najważniejsze, nad głową też przestrzeni nie brakuje. I najważniejsze jest to, że jakość skóry jest taka sama z przodu jak i z tyłu. To nadal jest to samo. Naprawdę to robi piorunujące wrażenie i przyjemności na pewno będzie tutaj sporo, jeśli chodzi o komfort oraz podróżowanie pasażerów także na tylnej kanapie. Mówiłem, że ten samochód jest nowy. Tak. Właśnie go, moi drodzy, że rozpakowujemy. No dobrze, moi drodzy, ale czy jakkolwiek ten samochód inaczej jeździ względem tego, co wam opowiadałem w przypadku MG HS-a? Okazuje się, że zbytnio nie, bo zawieszenie nadal jest tak samo świetnie zestrojone. Układ kierowniczy też pozostał tak bardzo przyjemnie zestrojony, jak to było w przypadku standardowego MG HS-a, a co ważne, tutaj dowędrowało jednak 200-250 kg dodatkowej masy, która jest związana także z tym, że macie w końcu ten układ hybrydowy i dosyć dużą baterię w okolicach właśnie tych przednich foteli, które niesamowicie mocno dociąża cały także ten samochód. 250 kg masy potrafi zrobić naprawdę sporą różnicę w zawieszeniu, a tutaj nadal jest bardzo przyjemnie, nadal te ruchy są takie przyjemnie ostre i co najważniejsze, komfort zawieszenia wielowahaczowego tutaj pozostał. Bardzo przyjemna praca, niesamowicie mocno wytłumiona, tak jakbyście mieli te wahacze dosłownie owinięte gumą. To wszystko bardzo przyjemnie po prostu działa i wybiera nierówności nasze polskie w 100%, ale ten film nie jest o tym, jak HS
ogólnie jeździ, tylko jak jeździ z układem hybrydowym typu plug. No i okazuje się, że tutaj jest dosyć mocno specyficznie, ale zacznijmy sobie od tego, że mamy właśnie dwa tryby jazdy, tryb elektryczny bądź tryb w pełni hybrydowy. Jako że mamy jeszcze trochę naładowaną baterię, to sprawdźmy sobie, jak faktycznie to jeździ w trybie czysto faktycznie elektrycznym. Jest ten silnik 184-konny, który w miarę ma sensowny także moment obrotowy i także moc. Jazda za jego pomocą to jest naprawdę płynna, przyjemna i co ważne, to wszystko dobrze się dogaduje także z tą dwustopniową skrzynią biegów, która po prostu działa fenomenalnie. Tylko i wyłącznie jazda na czystym prądzie. Nie macie tutaj nie wiadomo jak mocnej dynamiki, chociaż ten moment obrotowy czuć, że jest dostępny. To nie jest oczywiście wszystko. W momencie, kiedy ten samochód zaczyna się rozładowywać, bo w końcu bateria tylko i wyłącznie starcza powiedzmy pomiędzy 60 a 100 km, jesteście w stanie pokonać w czysto trybie bezemisyjnym ze względu na to, że po prostu ogrzewanie dosyć mocno zabiera sporą ilość energii, bo jest zrealizowane właśnie za pomocą elektrycznych grzałek, które po prostu dosyć mocno zabierają niestety energię tora, ale dzięki temu także możecie dosłownie z telefonu uruchomić sobie zdalnie ogrzewanie tego samochodu i po prostu cieszyć się już na przykład ciepłym samochodem w waszym garażu czy na waszym podwórku. A w momencie, kiedy ten samochód jakkolwiek przejdzie w tryb powiedzmy hybrydowy, łączy wtedy te dwa silniki, silnik elektryczny oraz silnik spalinowy, czyli mamy tutaj wtedy 143 konie z silnika spalinowego oraz dodatkowe faktycznie wtedy 184 konie z silnika właśnie elektrycznego. Jak to jeździ? Okazuje się, że jeździ dosyć przyjemnie, ale jest jedno duże pewne ale. W momencie, kiedy nawet przełączymy się na tryb sportowy, ten samochód ma 272 konie. Naciskam pedał przyspieszenia i szczerze powiedziawszy, ten samochód nie przyspiesza, tak jakby miał 272 konie. Macie wrażenie, jakby tu było za faktycznie 150, 170, maksymalnie 180 koni. Ten moment obrotowy bardzo specyficznie się łączy ze względu na to, że najczęściej do okolic 60-70 km na godzinę napędza Was tylko i wyłącznie silnik typowo elektryczny, a potem dołącza się silnik spalinowy, który łączy razem z silnikiem elektrycznym cały moment obrotowy oraz i całą moc. Działa to dosyć mocno specyficznie. Efekt jest taki, że każdy, kto wsiadł do tego samochodu, raczej miał poczucie, że tu 270 koni nie ma, a o tych mitycznych 330 koniach, o których mówiło MG na samym początku w katalogach, w szczególności po prostu nie ma. Najgorszym efektem jest efekt, kiedy dosłownie bateria Wam się rozładuje, tak jak mi teraz w tym momencie. Niestety już nie mam jakkolwiek prądu w baterii i teraz się pojawia dosłownie upierdliwość tego samochodu, czyli to, że Chińczycy jeszcze nie do końca wszystko skopiowali od naszych europejskich konkurentów. W momencie, kiedy ten samochód się rozładowuje, przechodzi w tryb hybrydowy, czyli powinien działać jak hybryda synergiczna, taka jak znamy z Toyoty, taka jak znamy z Hyundai'a, czy taka jak znamy jeszcze z paru innych modeli. Tutaj okazuje się, że nagle tracicie silnik elektryczny praktycznie w 100% i ten samochód nie przyspiesza. Silnik 1.5 turbo pozostaje, który ma raptem 143 konie, czyli o 30 koni mniej względem tego, co możecie dostać w standardowym właśnie MG HS-ie i tutaj nagle pojawia się dosyć spory problem, że przyspieszenie do pierwszej setki staje się w wymiarze 10 sekund, a nie 6,9 sekundy, tak jak to podaje MG. I tutaj zaczyna się robić dosyć spory po prostu problem. Jeśli chodzi o zużycia paliwa, tutaj warto na pewno wspomnieć, że jest całkiem nieźle. W momencie, kiedy jeździcie w trybie czysto elektrycznym, są naprawdę niskie, bo to jest raptem 1 litr na 100 km, ze względu na to, że nawet na tak pełnym dystansie zrobiony w trybie czysto elektrycznym silnik się odpala po to, żeby nagrzać komponenty silnika, żeby był zawsze gotowy, bo w momencie, kiedy zrobicie procedurę kickdownu, silnik spalinowy wejdzie do gry, nawet w momencie, kiedy macie włączony dosłownie czysty tryb elektryczny, bo jednak potrzeba jest więcej poweru. Średnie spalanie wtedy faktycznie wynosi okolice 1 litra. W momencie, kiedy ten samochód się rozładuje, pojawiają się wyniki na poziomie 4,9, 5, 5,5, 6, 6,5 litra. Wszystko w zależności od tego, jak ciepło jest na dworzu. Wszystko jest połączone z bardzo przyjemną ciszą, która najbardziej jest dbana przez właśnie skrzynię biegów. Skrzynię biegów, która jest dwubiegowa, hydrokinetyczna, ale bardzo przyjemnie łączy moment obrotowy silnika spalinowego razem z silnikiem elektrycznym. Najczęściej, kiedy jeździcie
widzicie ten silnik spalinowy. Przez to, że macie tutaj możliwość zobaczenia sobie dosłownie obrotów, nie wchodzi na wyższe obroty jak powiedzmy 2,5-3 tysiące obrotów. Te obroty dla tego silnika są dosyć niskie i nie słychać kompletnie jakkolwiek jego pracę. Połączone to jest ze świetnym wygłuszeniem, o którym Wam już wspominałem w przypadku standardowego MG HS-a, a tutaj jeszcze podobno zostały dołożone jakieś dodatkowe materiały wygłuszające. Cisza w tym samochodzie jest naprawdę fenomenalna. 120, 130, 140, naprawdę tutaj jest cicho. A średnie spalanie z całego naszego dystansu, przejechaliśmy tym samochodem ponad 700 km, w większości praktycznie z rozładowaną baterią, oprócz jednego testu dosłownie pełnego zasięgu. No i mamy średnie spalanie na poziomie 7,1 litra. Czy jest sens kupowania układu hybrydowego w momencie, kiedy go nie ładujecie? Nie. Wtedy po prostu dajcie sobie z tym święty spokój i nie łudźcie się tym, że będziecie mieć o wiele mocniejszy samochód względem tego, co sąsiad kupił. Tutaj naprawdę to nie ma sensu. Jestem po prostu niesamowicie mocno zmieszany tym samochodem, jak ten układ hybrydowy jest zrobiony. Za dużo ma jeszcze niestety bolączek, za dużo elementów wychodzi, jeśli chodzi o jego ładowanie, jeśli chodzi faktycznie o to przyspieszenie, które nie jest odpowiednie takie jak w katalogu i dodatkowo w momencie, kiedy ten samochód się rozładowuje, dosłownie tracicie jeden silnik elektryczny, który jest waszym skrzydłowym w codziennej jeździe. Trochę niestety jest to słabe i w konkurencji europejskiej zbytnio nie może taka rzecz wystąpić i nie występuje, więc tutaj w szczególności Wam na to zwracam uwagę, bo sam MG HS jest niesamowicie przyjemnym samochodem w odbiorze, w jeździe, w komforcie, ale ten układ hybrydowy to jest totalna jakaś ściema, która po prostu potrzebuje jeszcze sporej modyfikacji, oprogramowania oraz po prostu może jakichś zmian mechanicznych, po to, żeby to jeszcze lepiej jeździło i wtedy wykorzystywało tą baterię o wiele lepiej. W końcu, jako że mamy teraz wersję z automatyczną skrzynią biegów, to mamy także aktywny tempomat, który tutaj jest zastosowany i muszę to tak samo pochwalić jak w przypadku MG3 Hybrid Plus. Ten system, jeśli chodzi o utrzymywanie na pasie ruchu, jest bardzo przyjemny, bardzo płynny, naprawdę przyjemnie jest w stanie utrzymywać się na pasie ruchu i co najważniejsze względem MG3 Hybrid, jest w stanie mieć zapięte wyższe prędkości niż 130 km na godzinę, więc spokojnie możecie sobie tutaj zapiąć 140 km na godzinę, cieszyć się komfortem, ciszą w kabinie oraz dodatkowo tym, że samochód utrzymuje Was na pasie ruchu i naprawdę przyjemnie utrzymuje także odległość do samochodu poprzedzającego. A to jest ważne, bo jednak takim crossoverem, SUV-em chcecie też podróżować trochę na dłuższych dystansach niż tylko praca-dom. No, moi drodzy, ale mamy brytyjską dosłownie pogodę, a także i powiedzmy trochę nawiązujący do Wielkiej Brytanii samochód, bo niestety MG jest już w pełni chińskie. Na szczęście, jakkolwiek projektanci pozostali z Wielkiej Brytanii, dzięki czemu ten samochód jakikolwiek ma charakter. Ale my dzisiaj tutaj nie o charakterze, tylko o tym, czy faktycznie warto dopłacić 35 tysięcy złotych względem tradycyjnej wersji benzynowej do wersji z hybrydą typu plug-in, która ma powiedzmy ponad 280 koni według MG. Szczerze powiedziawszy, po całym tygodniu jazdy tym samochodem niestety mam trochę takie dosyć mocno zmieszane uczucia, jeśli chodzi o ten układ hybrydowy. Trochę jest niedopracowany, trochę za dużo rzeczy i za dużo elementów niestety wyszło podczas testu. W szczególności to, że ten samochód niestety traci moc w momencie, kiedy bateria jest dosłownie rozładowana. Tak nie powinno być. Takich karygodnych błędów nie można popełniać w przypadku tak już zaawansowanych układów plug-in, jakie są dostępne dosłownie już w europejskiej konkurencji. Możecie wybrać sobie ten samochód w momencie, kiedy chcecie faktycznie zaszpanować i że macie najtańsze dosłownie 272 konie na rynku, jakie są dostępne, ale to nie o to w tym chodzi. Hybryda typu plug-in na pewno musicie wybrać w momencie, kiedy faktycznie będziecie ładować ten samochód w garażu, bo ona wtedy odpłaci się Wam odpowiednio także spalaniem. W momencie, kiedy będziecie jeździć bez większości ładowania, niestety ten samochód będzie irytujący i niestety dodatkowo będzie także większą ilość paliwa pożerał, bo po prostu będzie miał rozładowany akumulator, a Wy będziecie zamiast mieć 280 koni, raptem 140 i przyspieszenie do pierwszej setki w okolicach 10 sekund. Trochę niestety Chińczyki tutaj walą ściemą, jakbym to powiedział, i mi się to do końca niezbytnio podoba. Nie zmienia to faktu, że samochód, który stoi za mną, jest naprawdę fenomenalny. Świetnie jeździ, naprawdę niesamowite zawieszenie. Praca tego zawieszenia jest na najwyższym możliwym poziomie i co najważniejsze, komfort, cisza oraz świetnie
wykończone wnętrze i sensowne multimedia. Za cenę od 165 000 złotych za wersję hybrydową typu plug-in po 173 000 złotych, a z tego co wiem aktualnie są także promocje w okolicach 10 000 złotych, to jest naprawdę rozsądny wybór, ale ja, szczerze powiedziawszy, bardziej bym wybrał taką samą konfigurację jak stoi za mną, tylko po prostu w zwykłym, tradycyjnym 1,5 litrowym 170-konnym silniku, bo myślę, że to będzie o wiele lepszy wybór niż to, co stoi za mną, bo to niestety trochę taką ściemą pachnie. I tak oto, moi drodzy, wygląda MG HS w wersji plug-in hybrid. Dosyć ciekawa, mocna hybryda, chociaż oczywiście nie bez wad. Ja dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że rozwiałem Wasze wszelakie wątpliwości na temat tego samochodu oraz czy warto wybrać właśnie tą mocniejszą, mityczną hybrydę typu plug-in, która ma ponad 330 koni w katalogu. No właśnie, no to chyba już się dowiedzieliście, że nie do końca chyba jednak warto. Lepiej skorzystać z tradycyjnej formy, jeśli chodzi o napęd tego samochodu. No i co? Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie. Jeśli jesteś nowy na tym kanale, nie zapomnij o subskrypcji, bo dzięki Tobie my naprawdę prężnie działamy i się rozwijamy. No i co, moi drodzy? Do zobaczenia w następnym materiale, a dla tych, co zostają na sam koniec, to mogę też powiedzieć, że niedługo przyjedzie do nas MG HS w hybrydzie, o takiego, którego dosłownie żeście pytali. No i zostawcie także komentarz na samym dole, kto dotrwał do samego końca materiału. Dzięki, do zobaczenia, cześć, hej!